Cześć, witam ponownie na kanale Gry ze Smakiem. Dziś zapraszam do oglądnięcia i przetestowania nowego przepisu. Jest to kuchnia meksykańska, czerwona salsa. Jednak do tego przepisu będziecie potrzebować blendera kielichowego lub blendera ręcznego. Polecam spróbować, zapraszam do oglądania. Na razie. Jak zauważyliście, dzisiaj pierwszy raz lądujemy w Meksyku. Salsa czerwona. Ja zastosowałem tutaj 3 kolory papryki. Można bez większego problemu zastosować tylko i wyłącznie paprykę czerwoną 2 sztuki lub jeżeli macie ochotę na jakiś inny kolor dodatkowy. Papryka pepperoni polecam dać całą. Ja dałem połówkę, ponieważ nie wszyscy u mnie przepadają za ostrymi daniami. Czosnek 3 ząbki średnie. Jeżeli macie większe, dać 2. Czosnek gniotę ląduje na blaszce. Z papryki polecam wyciągnąć nasionka, jeżeli naprawdę nie chcecie bardzo ostrego mieć sosu, a tylko żeby on miał posmak lekko ostry. Całość ląduje na blaszkę wyłożoną papierem, troszeczkę soli, troszeczkę pieprzu. Do rozgrzanego piekarnika 180 stopni na jakieś 25 do 30 minut. Co do przypraw, ja mam moździerz, dlatego dodaję soli tutaj gruboziarnistej, żeby mi było lepiej to wszystko zetrzeć. Jeżeli zastosujecie już przyprawy gotowe, nie potrzebujecie tutaj tej dodatkowej soli. Naprawdę ten miks przypraw bardzo fajny smak daje. Papryka pięknie się podpiekła. Pomidorki też są bardzo mięciutkie. Czosnek lekko przypieczony. Ja kroję paprykę na mniejsze części, żeby się lepiej blendowało. A co do samych pomidorów, tak jak mówiłem, jeżeli jest opcja ściągnięcia, to ściągam większość skórek. Wszystko ląduje do blendera. Nawet nie trzeba rozdrabniać pomidorów, bo blender bardzo fajnie sobie z tym poradzi. Limonka wcześniej wyparzona, a tutaj akurat kolendrę dokładam. Później daję właśnie limonkę, która jest wcześniej wyparzona, wymasowana i ona bardzo fajnie, naprawdę wtedy więcej tego soku oddaje. Ja tutaj dałem pół i myślę, że nie ma sensu więcej, ponieważ to tak od pomidorów jest dosyć potrawa kwaskowata. Dodaję wszystkie przyprawy. Na początek dodałem 1 łyżeczkę soli. Jak się później okazało, musiałem troszeczkę dodać. Dlatego to zmodyfikowałem. Jest to wszystko uzależnione, jak przyjmą warzywa w piekarniku sól. Blenduje się całość mniej więcej jakieś minutkę do 2 maksymalnie. Żeby nie była to papka, a jeszcze lekkie drobinki właśnie warzyw były wyczuwalne. Jeszcze ciepłe. Próbuję, jak się okazuje, tak jak wspominałem wcześniej, dodaję troszeczkę soli, minimalną ilość pieprzu. Zamieszać. Zostawić na kilka minut, żeby to wszystko się pięknie rozpuściło i można serwować. Pro tip. Ja to, co zostaje, wszystko daję do słoiczków i wekuję.
To, co tutaj widzicie, ta salsa wylądowała właśnie w 18 odcinku Zbunkrowanych. Zawekowane słoiki wylądowały w lodówce i mogą spokojnie stać nawet miesiąc czasu. Przyjdą do Was goście, zawsze możecie zaserwować wspaniałą, świeżą, czerwoną salsę. Dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pozdrawiam.